Dobry wieczór wszystkim. Mam nadzieję, że pogoda u Was dopisuje. Być może też widzieliście zorzę polarną, która nad Polską przez ostatnie parę dni podobno była widoczna. Ja dzisiaj chciałem się skupić na temacie sztucznej inteligencji, nie na pogodzie, a w zasadzie na wpływie sztucznej inteligencji na pracę testerów, zwłaszcza młodych testerów, dlatego że na kilku konferencjach ostatnio słyszałem takie zdania, że testerzy zostaną wyparci przez sztuczną inteligencję, programiści zostaną wyparci przez sztuczną inteligencję, że młodych testerów nie będzie potrzeba i z drugiej strony ludzie się pytają, no dobra, no ale jak młodych testerów czy młodych programistów nie będzie potrzeba, no to skąd się będą brali starzy programiści? No i tak dzisiaj chciałbym ten temat trochę porozważać. A w międzyczasie oczywiście zapraszam do komentowania, zapraszam do dyskusji. Program jest na żywo, więc jeżeli macie zdanie podobne do mnie, no to dajcie okejkę. Jeżeli nie macie, jeżeli macie zdanie przeciwne albo chcecie zadać pytanie, to serdecznie zapraszam, będę starał się na pytania odpowiadać. Zanim tak się wgryziemy w temat sztucznej inteligencji i tego, co sztuczna inteligencja może nam zrobić, a bardziej może młodym testerom może zrobić w ich pracy, no to chciałbym z Wami się podzielić tym, co według mnie, według nas znaczy być młodym testerem. Kiedyś już pokazywałem ten tekst. To jest spis obowiązków, jaki mamy u nas w Amber Teamie, tego, co powinien umieć zrobić i robić w projektach tester manualny. Wyciąłem z tego parę punktów, które są dla seniorów, bo są takie rzeczy, które robią seniorzy, a są pewne rzeczy, których seniorzy czy juniorzy robią, seniorzy robią. Dobra, seniorzy robią, a juniorzy ich nie robią. O, tak będzie najlepiej. Przede wszystkim testerzy, którzy są juniorami, to są, według naszej definicji, ludzie, którzy pracują pod kierunkiem albo pod opieką bardziej zaawansowanych kolegów czy koleżanek. Także jeżeli zastanawiamy się generalnie nad pracą testera juniora czy młodego testera i wpływu sztucznej inteligencji, no to jeżeli weźmiecie pod uwagę to, że tester manualny pracuje pod kierunkiem czy pod opieką starszego kolegi czy koleżanki, no to pytanie, jak się do tego ma sztuczna inteligencja, tak? Czy sztuczna inteligencja może pracować pod opieką starszego kolegi, koleżanki? No pewnie w jakimś zakresie może. No właśnie, no to zastanówmy się po kolei, w czym może nam pomóc albo w czym może zastąpić testerów manualnych, zwłaszcza młodych testerów manualnych, w czym może zastąpić ich sztuczna inteligencja. Po pierwsze, w myśl naszego spisu obowiązków, tester manualny wykonuje przegląd dokumentacji technicznej w projekcie. Czy ChatGPT może wykonać przegląd dokumentacji technicznej w projekcie? No, może, tak? Okazuje się, że może. Dlatego, że wiele prób, i ja osobiście robiłem, i nie tylko ja, gdzie była wrzucony kawałek dokumentacji, na przykład PDF, tak? I PDF jest streszczony, ChatGPT potrafi wyszukiwać sprzeczności wewnętrznych, takie rzeczy może robić. Więc tutaj niestety dla testerów manualnych przegląd dokumentacji technicznej w projekcie w jakimś tam zakresie, oczywiście, bo pewnie nie w pełnym zakresie, może robić ChatGPT. Z jednej strony może wesprzeć młodego testera czy dowolnego testera, z drugiej strony, tak jak powiedziałem, w jakimś zakresie może go zastąpić. Druga rzecz to projektowanie testów. Czy ChatGPT może projektować testy? No to jest dobre pytanie. My u nas próbujemy zrobić narzędzie i już mamy MVP, narzędzia, do którego wrzuca się dokumentację wymagań i ono produkuje testy. Jakie te testy są, czy są lepsze, czy są gorsze, no to właśnie różne wychodzą. Taki w cudzysłowie goły ChatGPT to tak naprawdę da wam te testy, co do których został nauczony
tym nakarmionym internetem. Wobec tego YouTube'a, TikToka, Facebooka, strony e-commerce'owe, takie rzeczy na 100% ChatGPT może projektować, czy może projektować testy dla tego typu oprogramowania. Jeżeli macie oprogramowanie, które jest specyficzne dla waszej branży, nie wiem, produkcja samochodów, albo taka oprogramowanie, którego opisy nie są jawne, to czysty ChatGPT nie będzie moim zdaniem w stanie tutaj zastąpić, czy wesprzeć. W bardzo małym zakresie będzie w stanie wesprzeć testerów, którzy będą projektowali testy. Można i tak jak my pracujemy, obudowujemy ChatGPT dodatkowymi bibliotekami, dodatkowymi procedurami i wtedy to działa dużo lepiej, czy dodatkowymi przykładami, ale czysty ChatGPT tutaj moim zdaniem jeszcze długo nie zagrozi testerom. Chyba że powstaną narzędzia, tak, które będą na bazie ChatGPT, ale nie czysty ChatGPT. Kolejna rzecz, czyli wykonywanie zaprojektowanych testów. No i tutaj, jeżeli spojrzymy na ten punkt wprost, tak, że tak jak tester bierze i klika, no to ChatGPT nie ma łapek i nie będzie klikał sam z siebie, ale może być tak i rzeczywiście sam wykonywałem próby, takie, które polegały na tym, że ChatGPT pisał testy automatyczne. I to rzeczywiście można czatowi GPT pokazać stronę, podać mu kroki testów i on napisze na przykład testy w Pythonie z Playwrightem, bo takie próbowałem, to moje ulubione narzędzia, testy w Pythonie z Playwrightem, które wykonują dane kroki na danej stronie, do której URL-a dostał ChatGPT. Co prawda nie zawsze mi to działało, nie wiem do końca dlaczego, bo czasami ChatGPT mówił, że on nie ma dostępu do internetu, czasami miał ten dostęp do internetu. Ostatnio mi powiedział, że strona, na którą chcę wejść, to ona jest zablokowana przed robots.txt i ona nie może być indeksowana, więc nie wiem do końca, czy to rzeczywiście zawsze zadziała, ale próby wykonywania, może wykonywania to za dużo, ale implementacji testów automatycznych według kroków napisanych, tak, można coś takiego zrobić. Oczywiście później trzeba to skonfigurować, uruchomić w jakimś Jenkinsie, w innym CI/CD, co ChatGPT też potrafi zrobić. Także tutaj, jeżeli chodzi o wykonywanie testów zaprojektowanych, na pewno ChatGPT może wspierać testerów manualnych albo nawet testerów automatyzujących. Czy może zastąpić? No, jeżeli będą to testy zaprojektowane i powtarzalne, no to w pewnym momencie, jak zostaną zautomatyzowane, no to zastąpi. Tak? Jakby o to chodzi w automatyzacji testów, żeby automaty zastępowały testerów, którzy klikają regresję od nowa i od nowa i od nowa. Ale w testach eksploracyjnych czy ChatGPT może zastąpić? Szczerze mówiąc nie wiem. Szczerze mówiąc nie wiem, bo testy eksploracyjne polegają między innymi na projektowaniu testów. Więc skoro powiedzmy wykonywać może, ale musi te testy wymyśleć, to tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli nie będzie potrafił zaprojektować, jeżeli nie będzie potrafił sam wymyśleć, oczywiście w cudzysłowie wymyśleć tych testów, no to nie wykona testów eksploracyjnych. Czyli tutaj projektowanie testów, testy eksploracyjne są mało zagrożone, ale może wspierać. Dlatego, że jeżeli potrzebujecie pomysły na testy, no to można napisać podeślij mi, czy wygeneruj mi tyle i tyle pomysłów na testy, albo wygeneruj mi takie i takie dane testowe, albo wygeneruj mi różne podejścia do tego i tego. I jeżeli temat, z którym pracujecie, to jest temat, który był opisywany w internecie i ChatGPT ma to wgrane gdzieś tam do środka, no to może to przetworzyć i pewne przynajmniej ogólne pomysły na dużym poziomie ogólności może Wam dać. Więc tutaj zastąpić nie, ale przy wykonywaniu testów eksploracyjnych na pewno może testerów wspierać. Przy czym tu jeszcze taka uwaga trochę na boku, bo ja mam taką obawę i to też chyba już mówiłem na którymś ze swoich live'ów,
że z czatem GPT, generalnie z tego typu wsparciem, jest tak jak z nawigacjami czy z Wikipedią. Były robione badania, pokolenie, które ma telefon w ręku i może zawsze sięgnąć, czy to do Wikipedii, czy to generalnie gdzieś coś wygooglać, zapamiętuje mniej. Więc kiedyś ludzie musieli dużo w pamięci trzymać, teraz już nie muszą, więc ta pamięć jest lekko upośledzona. Tak samo przy nawigacji. Ludzie, którzy posługują się tylko i wyłącznie nawigacją, no to tracą umiejętność orientacji w terenie. Także i tak samo może być tutaj z czatem GPT. Testerzy, którzy będą posiłkowali się czatem GPT i tylko i wyłącznie czatem GPT, bez własnej intuicji, własnej wiedzy, umiejętności, technik czarnoskrzynkowych i tak dalej, no to są testy, których umiejętności będą zubażane. No i wtedy taki tester nie wykona testów eksploracyjnych, bo nie wpadnie na żadne sensowne pomysły, bo nie będzie miał intuicji. Jest taka definicja intuicji, która mówi, że intuicja to jest wiedza, która wynika z wielokrotnie powtarzanej praktyki. Czyli jeżeli powtarzacie testowanie eksploracyjne w waszym projekcie od nowa, robiliście to dziesiątki razy, to macie intuicję wyrobioną i kolejne testy eksploracyjne będą skuteczne. Skuteczne to znaczy będą wykrywały błędy. Dobrze, idźmy dalej. Raportowanie błędów. Czy ChatGPT może pomóc raportować wyniki testów i raportować błędy? Co do wyników testów, no to jeżeli to będą testy zautomatyzowane wcześniej przez ChatGPT, to pewnie tak. Jeżeli będą to testy ręczne, to szczerze mówiąc, ciężko mi sobie wyobrazić, czy byłby tu w ogóle potrzebny ChatGPT. Być może były potrzebne, no bo czasami macie narzędzia, które są trudne, albo nie umiecie je obsłużyć, albo chcecie dodać jakiś tam specjalny załącznik. Nie, to są wyniki testów, to będą pass-faile, to trochę przesadziłem. No ale właśnie przy raportowaniu błędów mogą nam pomagać w obsłudze narzędzi. Jeżeli zamiast czytać instrukcje, ja się łapię bardzo często ostatnio na tym, że zamiast czytać instrukcje do jakiegoś oprogramowania, proszę, jak mam zrobić to albo tamto. No i wtedy nie muszę przebijać się przez dokumentację, mogę sobie przyswoić bardzo szybko kroki wykonania pewnych rzeczy. Pytanie, czy te kroki zapamiętam, czy nie, no ale to już o tym mówiłem. Jeżeli chodzi o raportowanie błędów, no to pewne zdobywanie informacji, pewne analizy też ChatGPT może robić. Jeżeli nie wiecie, jak wyciągnąć coś z logów, no to też można ChatGPT zapytać, jak wyciągnąć z logów takiego i takiego systemu jakieś tam rzeczy, albo jak coś przegrepować. Jeżeli nie jesteście ludźmi na tyle technicznymi, żeby umieć sami napisać skrypt bashowy, albo pythonowy, który coś robi, no to tutaj rzeczywiście ChatGPT może testerów manualnych wspierać, tylko też przestrzegam trochę przed kultem cargo. Co to jest kult cargo, to możecie sobie wyszukać w internecie. Nie będę tutaj wchodził. W każdym razie nie stosujemy, nie wolno, nie powinniście stosować rozwiązania podawane przez ChatGPT bezkrytycznie, bo on też się myli. Pisze różne głupoty, nie zna kontekstu. Jak się nie do końca mu powie wersje różne narzędzi, to też potrafi wyprowadzić na manowce. Także, ale z drugiej strony, jeżeli potrzebujecie na przykład zaraportować ładnie po angielsku, tak, bo macie klientów Brytyjczyków z wyższej sfery, no i wtedy ten angielski powinien być odpowiednio ładny, a nie ufacie swojemu angielskiemu na tyle, żeby to napisać, że napisaliście super ładnie, no to można tekst po polsku, czy tekst po swojemu angielsku, czy angielskiemu wrzucić do czata GPT i napisać, poprosić czata GPT, przeformułuj mi ten tekst tak, żeby on był napisany po angielsku, tak jakby go powiedział na przykład król Wielkiej Brytanii, nie? Czy król Anglii. I takie zadania można czatowi GPT dawać. Ja sam ostatnio, jak pisałem raport z testów, to też potrzebowałem, żeby trochę podwyższyć styl mojego raportu, no to zasięgnąłem porady, czy pomocy bardziej niż porady czata GPT i się sprawdził. I klient był zadowolony i ja byłem zadowolony. Widzę, że dostałem okejkę.
Jeżeli chcecie coś skomentować albo zaprzeczyć, to dawajcie znać. Mogą być okejki, mogą być komentarze. Mam komentarze otwarte, to będę się odnosił. A jedziemy dalej w takim razie. Było raportowanie błędów, teraz retestowanie naprawionych błędów. Tutaj moim zdaniem ChatGPT nie pomoże, bo jeżeli błąd był znaleziony w testach automatycznych, no to puszczamy drugi raz automat i jeżeli przeszedł, no to znaczy, że błąd był naprawiony, a jeżeli błąd był znaleziony w testach ręcznych, szczerze mówiąc, może to nie pomoże, mówię na wyrost, bo nie próbowałem tego zrobić. Może to jest dobry eksperyment byłby, gdyby czatowi GPT wkleić błąd, zgłoszenie, tekst zgłoszenia i zapytać go, jakbyś zretestował to zgłoszenie. Chociaż z drugiej strony zretestował oznacza wymyślił test, który zostanie wykonany i który coś sprawdzi, czyli byłoby to projektowanie testów nie na bazie wymagań, tylko na bazie zgłoszeń, no to tutaj znowu mam wątpliwość, czy ChatGPT na pewno będzie w stanie pomóc w jakimś tam zakresie, raczej tutaj ludzi nie zastąpi. Kolejny obowiązek testera manualnego to udział w planowaniu sprintów i retrospektywach. Tutaj się nie potrafię odnieść, szczerze mówiąc, bo co do retrospektyw, no to wydaje mi się, że ChatGPT nie ma danych z retrospektyw, chyba żebyście mieli jakieś pomiary czy jakieś dane i wrzucili te dane liczbowe do opracowania i do podsumowania. Tak? Zoom ma taką ostatnią funkcję, która została włączona, że może spisywać to, co się dzieje na spotkaniach, i może robić podsumowanie. Próbowaliśmy to uruchomić, szczerze mówiąc, działa to słabo. Więc możecie próbować tę funkcję Zooma wykorzystać. Może Teamsy mają też podobną funkcję podsumowywania spotkań. Może jak podsumuję Wam retrospektywę, jeżeli retrospektywę robicie online, no to w jakimś sensie Zoom sztuczna inteligencja będzie tutaj w stanie pomóc. Kolejne zadanie. Dobra, widzę, że mam komentarz. Dobra, widzę tutaj coś, chyba za mało komentarzy. Nie wszystkie komentarze widzę. Dobra, ale to Jędrek. Okej, to zostawiam, bo widzę drugi komentarz, nie widziałem pierwszego komentarza. Wracam do tego, o czym mówiłem. Współpraca z deweloperami w celu naprawienia defektów. To już wiemy, że ChatGPT może wspierać deweloperów, jeżeli dostają komunikaty o błędach. To ja też sam robiłem, jak dostawałem komunikaty o błędach, czy to z różnych narzędzi, czy to z Pythona, Ctrl-C, Ctrl-V, tak, co zrobić z tym błędem, i ChatGPT pomaga. Dzisiaj mi pomógł rano na przykład, jak nie mogłem się synchronizować ze zdalnym repozytorium w Gicie, no to zapytałem, nie mogę, tak, nie widzę brancha mastera, co z tym zrobić, no i dostałem kilka komend do przekopiowania, Ctrl-C, Ctrl-V, 4 komendy i wszystko zaczęło działać. Robię to już chyba 3. czy 4. raz i za 3. i 4. razem mi przy tworzeniu nowego repozytorium to nie zadziałało, ale nigdy jakoś nie pamiętam tej sekwencji, tych 4 komend, które trzeba zrobić, tak żeby tego brancha znaleźć, jeżeli on tam się nie znajduje za pierwszym razem. Także tutaj, jeżeli chodzi o współpracę z deweloperami, można by spróbować, co ChatGPT powie na tekst u mnie działa. To może zrobię taki eksperyment, ale to już nie teraz na live'ie. Co tester miałby odpowiedzieć, gdy deweloper mówi u mnie działa? Ostatnio wypróbowałem różne dziwne prompty. Próbowałem taki prompt, ile jest pi razy drzwi, bo tak zastanawiałem się, ile matematyki umie ChatGPT. No i rzeczywiście ChatGPT stanął na wysokości zadania. No, odpowiedź była mniej więcej taka, że pi to jest liczba, drzwi to jest obiekt, wobec tego on rozumie, że ja zadaję to pytanie w sposób żartobliwy,
ale jakbym chciał naprawdę się dowiedzieć, no to typowe drzwi mają 80 cm. Nie wiem, czy wiedzieliście, że typowe drzwi mają 80 cm i to jest prawda, takie w mieszkaniu, więc 3,14 razy 80 cm, no tam jest, ile to było, 2,5 metra tam z jakimś kawałkiem. Także rzeczywiście, jeżeli ChatGPT potrafi Wam powiedzieć, ile jest pi razy drzwi, no to być może jest w stanie też ogarnąć współpracę deweloperów z testerami. Dobrze, mam tutaj prośbę o rozwinięcie tematu, to może w takim razie się odniosę. Prosiłbym o rozwinięcie tematu AI, kiedy juniorzy przestaną być potrzebni w testowaniu oprogramowania, taka teza na wyrost. Dziękuję za to pytanie. Mam to w drugiej części mojego live'a. Jakby teraz odpowiadam cząstkowo, bo to jak widzicie, nie wszystko, na przykład projektowanie testów na razie nie będzie zastępowalne przez sztuczną inteligencję. Pracujemy nad tym, więc być może w ciągu najbliższych kilku lat pojawią się narzędzia, które będą potrafiły projektować testy, ale też komunikacja, planowanie sprintów, retrospektywy, no to do tego jeszcze nie ma AI. W szerszym kontekście odniosę się za chwilę, jak przejdę przez te punkty testera manualnego, także jeżeli moja odpowiedź na końcu nie byłaby wystarczająca, to zapraszam do pogłębienia pytania. Tylko zwracam uwagę, bo tu pytanie jest sformułowane w sposób specyficzny, kiedy juniorzy przestaną być potrzebni. Tak więc najpierw ustalmy, czy juniorzy testerzy przestaną być potrzebni, a potem będziemy ewentualnie ustalali kiedy. Taka jeszcze jedna uwaga z badań Gartnera, tak w kwestii pytań kiedy. Z badań Gartnera wynika, że ChatGPT i rozwiązania LLM i podobne tego typu rozwiązania, one w ciągu 3 do 5 lat będą już w mainstreamie wykorzystania w przemyśle. Także w tej chwili z tego co słyszałem wczoraj na przykład od jednego z moich studentów na AGH-u, to zapisał się w kolejce do czata GPT-4 chyba na początku października i do tej pory jeszcze nie dostał dostępu. Także coraz więcej ludzi chce, coś tam jest poblokowane. Nie wiem, czy rzeczywiście coś jest poblokowane, czy nie. Tutaj Jędrek Kwapiński pewnie mógłby się wypowiedzieć, więc jeżeli Jędrek jesteś, to skomentuj proszę, bo Jędrek trzyma rękę na pulsie, zwłaszcza, że jest autorem szkolenia naszego, które za chwilę, czy już termin jest, to przy okazji zrobię odrobinę przerwy i zaproszę. Jędrek będzie prowadził szkolenie z wykorzystania czata GPT wspierającego pracę testerów. Także tutaj też zapraszam serdecznie, ale podobno coś nie jest, coś jest, znaczy jest trudność w dostępie do czata GPT, do tej wersji płatnej. Dobra, jeszcze dostałem pytanie. Dobra, dlaczego pracujemy nad narzędziami? To też odniosę się od razu, bo to pytanie jest filozoficzne. To była moja decyzja, więc możecie mieć do mnie pretensje, jak wszyscy testerzy na świecie stracą pracę dzięki naszemu narzędziu. Dzięki. Dobra, może dzięki to nie jest dobre słowo. Wiecie co, usłyszałem, czy oglądając różne materiały o sztucznej inteligencji, tak doszedłem do wniosku, że sztuczna inteligencja nie zniknie z naszego życia, więc tak jak ze wszystkim, tak jak było z komputerami, tak jak było z samochodami, tak jak było ze wszystkimi maszynami, no mamy dwie opcje do wyboru. Albo przystosować się i zaprzyjaźnić i wykorzystać na swoją korzyść, no albo wyginąć, więc generalnie nie chciałbym wyginąć, nie chciałbym, żeby nasza firma wyginęła, nie chciałbym, żeby zawód testera też wyginął, więc tutaj staramy się zrobić narzędzie, które będzie wspierało pracę testera, znaczy w zakresie projektowania testów. Tam uzasadnienie, które podawałem tak swoją drogą, jest takie, że nawet jeżeli narzędzia będą wspierały projektowanie testów, no to samo projektowanie testów nie jest jedyną czynnością
związaną z testowaniem. Tu nie będę rozwijał podstawowego procesu testowania ISTQB. Kto wie, to wie, kto nie wie, no to zapraszam na szkolenia czy do sylabusa, czy książek, tak, Adama Romana, Lucjana Stapa. Więc nawet jeżeli projektowanie testów zostanie wykonane przez sztuczną inteligencję, no to jeszcze jakieś tam kawałki testowania będą do wykonania przez testerów. OK. Dobrze. Właśnie. Jest kolejkowanie do czata GPT-4, więc tutaj być może będzie tak, że czaty GPT, czy ogólnie narzędzia AI wcale tak łatwo nie będą wdrożone, dlatego że nie pamiętam, czy na Test2rezie, czy na Conselenium, któryś z prelegentów mówił, chyba Bartek Walter mówił na Test2rezie, mówił, że w tej chwili za dużą część prądu zużywanego odpowiadają narzędzia do sztucznej inteligencji. Wobec tego to nie jest aż takie ekologiczne, być może tego prądu zabraknie, wobec tego będziemy mieli do wyboru, albo korzystamy ze sztucznej inteligencji, prąd przeznaczamy na sztuczną inteligencję, albo na przykład, nie wiem, na światło i ogrzewanie, czy pieczenie chleba, czy jakiś tam, czy transport, czy jeszcze coś innego. Więc to tak krajobraz tutaj tej sztucznej inteligencji, jak się tak spojrzy szerzej, to wcale nie jest taki jednoznaczny i wcale nie jest taki prosty. Dobrze, to skoro już sprowokowaliście mnie do ogólniejszych komentarzy, to odpuszczę dzielenie się wiedzą projektową i techniczną, to już sami sobie wyróbcie zdanie, czy rzeczywiście ChatGPT może wspierać dzielenie się wiedzą projektową i wiedzą techniczną. To troszeczkę wynika z tego, co już mówiłem, a wrócę, może trochę poszerzę kontekst. Tak, przygotowując się do tego live'a, zastanawiałem się właśnie nad tym, czy ChatGPT zabierze pracę testerom. Wiecie co? Przypomniał mi się taki wykład Toma Gilba. Tom Gilb to jest taki człowiek, który ma już, myślę, z 90 lat, to trzeba by sprawdzić. 80 lat ma raczej na pewno, 90 lat może nie. To był wykład na temat defect prevention, czyli zapobieganiu błędom. Czy zapobieganie błędom zabierze testerom pracę? To jest pytanie. I Tom Gilb powiedział tak, bardzo doświadczony człowiek. Tom Gilb powiedział tak, że generalnie testerzy będą zawsze potrzebni, bo nawet jeżeli będzie robione oprogramowanie, które będzie od razu dobre, tak, przez defect prevention, to zawsze ktoś to będzie jeszcze musiał sprawdzić. Jeżeli w samolotach mówi się, że autopilot jest dużo sprawniejszy, nie wiem, czy to prawda, bo to nie moja dziedzina, ale tak słyszałem, że jeżeli chodzi o lądowanie, to lepiej, żeby lądował autopilot niż człowiek. No to w takim razie dlaczego ląduje człowiek? Bo nie ma w tej chwili samolotów jeszcze, które by były, znaczy są bezzałogowe, no ale wydaje mi się, że linie lotnicze nie korzystają i pewnie prędko nie będą korzystały z samolotów bezzałogowych, bez pilotów. I tak samo tutaj, jeżeli chcemy być pewni, jeżeli systemy mają być certyfikowane, jeżeli ktoś ma wziąć odpowiedzialność za oprogramowanie, które zostało wytworzone, no to musi to zrobić człowiek. Rozmawiałem ostatnio z koleżanką, która jest prawnikiem, fachowcem od praw autorskich i praw patentowych i okazuje się, że jeżeli oprogramowanie jest wytworzone przez sztuczną inteligencję, to ono nie jest dziełem. Taka jest w tej chwili wykładnia prawna. To się pewnie zmieni, bo prawnicy tam w Unii, w Stanach będą pracowali nad tym i prawnicy OpenAI, i Microsofta, i Mety i tak dalej będą pracowali nad tym, żeby coś z tym zrobić, ale w tej chwili, jeżeli wygenerujecie kawałek kodu przez czata GPT, no to on nie jest waszą własnością. Jeżeli przedstawiacie go pracodawcy, jeżeli umieszczacie go w programie większym, on nie jest dziełem. Więc skoro nie jest dziełem, nie jest chroniony przez prawo autorskie. I tu to jest taki, to jest jeszcze inny poboczny problem. Więc Tom Gilb twierdzi, że nawet jeżeli oprogramowanie będzie pisane bezbłędnie, no to testerzy będą potrzebni. Może być tak, ale to już jest taki mega science fiction, że będzie oprogramowanie, które się będzie samo naprawiało. Tak? Bo jeżeli stworzymy sztuczną inteligencję, która będzie pisała oprogramowanie,
tutaj ocieramy się już o AGI, tak, czyli Artificial General Intelligence, no to dlaczego, skoro napisaliśmy oprogramowanie, które samo się pisze, czyli sztuczna inteligencja, która pisze oprogramowanie, to dlaczego nie miałoby się samo naprawiać? Więc wtedy ktoś zgłasza błąd, ale niepotrzebny jest człowiek, który ten błąd naprawia i niepotrzebny jest człowiek, który retestuje ten błąd. Więc tutaj rzeczywiście może być tak, ale to kiedyś, dawno, znaczy dawno temu, za wiele czasu, może być tak, że nie będziemy potrzebni jako testerzy, no ale to oznacza też, że nie będą potrzebni wtedy programiści, bo cały przemysł IT przejdzie na produkcję oprogramowania, czy hodowanie oprogramowania, czy jakby tego nie nazywał, przez sztuczną inteligencję. To mniej więcej tak, czyli podsumowując, nie wszystkie zadania testera, nawet młodego testera, jest w stanie wykonać w tej chwili sztuczna inteligencja. Nie wszystkie zadania testera, nawet juniora testera, ta sztuczna inteligencja będzie w stanie wykonać w perspektywie kilku lat, powiedzmy, bo co kilkunastu to już nie będę mówił, bo sztuczna inteligencja się bardzo szybko rozwija. I moim zdaniem testerzy będą zawsze potrzebni, bo zawsze będzie potrzebny ktoś, kto weźmie odpowiedzialność za wyniki testów. Tyle ode mnie na dzisiaj. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania czy uwagi, to chętnie przyjmę, chętnie się odniosę i mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie, kiedy juniorzy przestaną być potrzebni. Wydaje mi się, że juniorzy testerzy zawsze będą potrzebni, tak jak zawsze będą potrzebni testerzy. Czekając jeszcze na komentarze, które się być może pojawią, bo trochę jest opóźnienia w transmisji internetowej, pozwolę sobie Was zaprosić na nasze szkolenia. Standardowo za tydzień zaczyna się techniczny analityk testów i kierownik testów. Techniczny analityk testów prowadzony przez Adama Romana. Serdecznie zapraszam. Najlepszy wykładowca tego tematu w Polsce, być może i na świecie. No i 11 do 15 grudnia zajęcia z Lucjanem Stapem, bardzo doświadczonym wykładowcą i kierownikiem testów. Serdecznie zapraszam. O szkoleniu ze sztucznej inteligencji w testowaniu to już mówiłem. Też bardzo serdecznie zapraszam, chociaż terminu w tej chwili z pamięci nie podam. I przy okazji też chciałbym Was zaprosić do subskrybowania naszego kanału Amber Team Testing na YouTubie, polubiania nas na Facebooku. Tak pochwalę się i podziękuję jednocześnie. Mamy na kanale Amber Team Testing ponad 700 osób, które nas zasubskrybowały, także bardzo, bardzo dziękuję. Widzę, że komentarze się nie pojawiły, także życzę Wam dobrej nocy i do zobaczenia za tydzień.